W Katarze weekend zaczyna się w piątek. To dzień wolny, taka nasza niedziela. Miasto zwalnia, ruch jest mniejszy, a ludzie spędzają czas z rodziną albo na świeżym powietrzu. Dzisiaj zabieram Was na mini road trip, aby pokazać Wam miejsce, które zupełnie nie pasuje do stereotypu Kataru. Większość osób z Europy kojarzy Katar z klimatyzowanymi galeriami i wieżowcami. Dzisiaj zabieram Was w miejsce, które kompletnie zmieni Wam wyobrażenie o tym kraju. Piątek poranki tu są spokojniejsze, większość sklepów otwiera się później, dzień zaczyna się powoli i ogólnie ludzie zaczynają dzień wolniej. W Europie weekendowy wypad często kojarzy nam się właśnie z górami czy lasami. Tutaj głównie liczy się przestrzeń. Zresztą wystarczy spojrzeć na tą autostradę, żeby zrozumieć ten temat. Nie patrzcie, jak mamy pięknie brudny samochód, ale no życie na pustyni zobowiązuje do piasku na masce. Właściwie gdzie my jedziemy? Jedziemy do Purple Island, które znajduje się obok miasta Al-Khor. Jest to około 50 minut jazdy samochodem ze stolicy Doha. I co? To jest bardzo charakterystyczne tutaj, że jedziesz sobie główną drogą i nagle zjeżdżasz sobie gdzieś w nieutwardzoną często trasę, nieoznaczoną. Często tu nawet nie ma znaków, nie ma parkingów. Jak wjeżdżaliśmy w takie miejsce pierwszy raz, nie wiedzieliśmy w ogóle, czy można tutaj wjeżdżać, bo na wjeździe są jakieś znaki rządowe. Bardzo często spotyka się, że samochody z turystami stoją albo gdzieś na poboczu i zastanawiają się, czy w ogóle mogą wjechać w takie miejsce. Dopiero jak inni wjadą, to jest taki sznurek samochodów podążających jeden za drugich, ale tak można tu wszędzie jeździć. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ale to jest właśnie część tego doświadczenia. Otwarta przestrzeń, ten brak infrastruktury i taka surowość. O, tu proszę, z boku ktoś sobie wybrał i każdy jedzie gdzie chce. Tu jeden samochód, po lewej jedzie drugi. Trochę nami tu buja. Wiecie, na początku to było dla nas bardzo nietypowe, ale teraz to weekendowy standard. Że wjeżdżasz gdzieś, o widzicie jak się tu skacze, że wjeżdżasz gdzieś i możesz stanąć sobie, zacząć biwakować.
Island. To jest jedno z tych miejsc, które zobaczyliśmy jako pierwsze po przyjeździe do Kataru. Kiedy myślimy o Katarze, zazwyczaj wyobrażamy sobie właśnie wieżowce, wielkie budynki, a nie lasy mangrowe. Dzikie, naturalne, rosną w słonej wodzie. Jest to jedno z niewielu miejsc w tym kraju, w którym naprawdę możesz poczuć naturę. W weekend wiele rodzin przyjeżdża tu na spacer. Niektórzy właśnie grillują, niektórzy pływają kajakami. To spokojny sposób na spędzenie wolnego dnia. Katar to jest kraj kontrastów. Z jednej strony piękne wieżowce, z drugiej strony mamy takie miejsce jak to. Czasem wystarczy wsiąść do samochodu i przejechać 40 minut drogi, żeby być całkowicie w innym świecie. Nie ma tu zielonych lasów jak w Polsce, ale mamy mangrowce. Nie ma tu gór, ale mamy morze. I to jest właśnie to, co bardzo fascynuje mnie jako podróżnika. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing. Z tego co wyczytaliśmy na temat tego miejsca, około 2000 lat przed naszą erą byli tutaj już pierwsi osadnicy w Katarze. Lud ten nazywał się Kasyci, była to ludność Mezopotamii. Wytwarzali oni wówczas barwnik, stąd tutaj nazwa Purple Island, który barwił tkaniny. Był to towar dosyć luksusowy jak na tamte czasy. Jak wytwarzali ten barwnik? Małży morskich. 3 miliony skorup obrabiane były około tutaj w tym miejscu. W późniejszych epokach też wykorzystywano to miejsce do połowów tutaj pereł, ale też również do handlu rybołówstwem z innymi krajami ościennymi, takimi jak Bahrajn. Jest piątek, jest weekend. Weekend oznacza bycie na zewnątrz. Kempingi na pustyni, siedzenie przy wodzie, spotkania rodzinne. Zimą temperatura jest tutaj na tyle idealna, że życie rodzinne i te weekendowe przenosi się na zewnątrz. Ludzie bardzo często przyjeżdżają w takie miejsca całymi rodzinami. Biorą kampery, biorą krzesła, stoły, dzbanki z karakiem czy kawą, rozkładają się i po prostu spędzają ze sobą czas. U nas w Europie to wygląda, wydaje mi się, troszkę inaczej. My bardziej szwendamy się po centrum, a tutaj jest więcej takich zaplanowanych wyjazdów po prostu w przestrzeń. Zaszywają się gdzieś w takich miejscach, jak teraz jesteśmy, aczkolwiek to miejsce jest dość i tak popularne, jeśli chodzi o turystów, bo bywają tu miejsca naprawdę takie dzikie, do których zabierzemy Was na pewno innym razem. Jest to ciekawe miejsce, bo przyjeżdżamy, zaczynamy iść sobie po kładce, gdzie jest ten las mangrowy i tam jest właśnie ta słona woda. Potem wchodzimy w rejon takich bardziej wydm, które widać za mną, a zaraz obok tam sobie podejdziemy, jest wybrzeże, na którym już widzę z daleka, że jest pełno ludzi porozstawianych właśnie ze swoimi krzesełkami. Pierwszy raz tu byliśmy, to zastanawialiśmy się, czy znajdziemy tu jakieś węże, czy jakieś skorupiaki niebezpieczne. Na szczęście spokojnie. Nic takiego tu nie ma, więc możecie bezpiecznie nawet ubrać sobie klapeczkę. Te lasy mangrowe są dość ważne tutaj też dlatego, że są siedliskiem dla wielu ptaków. Można tu znaleźć czaple, flamingi, też tutaj bardzo dużo ryb czy skorupiaków. W czasie swoich migracji znajdują tutaj schronienie.
Jedną z atrakcji tutaj też są spływy kajakowe. Nie korzystaliśmy z tego dzisiaj. Sprawdzaliśmy w internecie, że kosztują one około chyba $50. Daje nam się to dość drogo, więc na ten moment nie będziemy w stanie Wam pokazać, czy warto, czy nie. Robię to dla Was. Tak wygląda piątek w Katarze. Jeśli chcesz zobaczyć więcej kontentu bez zachwytu i bez dramatów, to zapraszam Cię na lipiec cały rok. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.